Postanowiliśmy, że świetnym pomysłem będzie wybranie się na taką rampę, która jest zawieszona wysoko w górach. Znaleźliśmy cudowne miejsce na nocleg, a nie ukrywam, że się cykam trochę, bo to pierwszy raz będziemy spać na dziko i żadna kuna nas nie zaatakowała. To, jak wygląda nasza dzisiejsza miejscówka, to jest absolutny sztos. Na 2 nogach i 4 kołach. Robimy podróże. Pogoda w Norwegii kapryśną jest, teraz obecnie pada, ale my się nie poddajemy i ruszamy dalej na północ, żeby osiągnąć nasz cel podróży, którym jest droga morska, droga oceaniczna. Droga atlantycka. Zmierzamy na północ. I was sitting in the back seat. You were going 95 down the freeway out in Reno, and you blew me right on by. But someone's got to break his heart, and we know who. Na trasie atlantyckiej są punkty widokowe i to jest super, że one są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Są specjalnie przygotowane miejsca, jest podjazd, jest płaska, równa trasa, naprawdę sztos. So you pump him up with medicine, and you tell us that he's fine. Jesteśmy z jednej strony Morze Norweskie, czyli już preludium Atlantyku, tak naprawdę Atlantyk troszeczkę, a z drugiej strony te przepiękne mosty i ten najdłuższy o długości 600 metrów w takim pięknym łuczku. Wokół jest taka ścieżka spacerowa, która jest w pełni dostępna dla osób na wózku, jakby ktoś potrzebował. W Norwegii nierzadko zdarzają się takie sytuacje, że trzeba też się przeprawić przez wodę i są tu po prostu przystanie promowe, wszystko bardzo sprawnie podobno działa. Promy kursują dość często, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. No faktycznie jest to banalnie proste, wystarczy zarejestrować się na ePass24, tam gdzie trzeba się rejestrować i tak dla poboru opłat drogowych i to są też opłaty za promy, niby nie ma zniżek, ale wszystko odbywa się automatycznie, kamery skanują, wjeżdża się na prom, prom sobie płynie, można zostać w samochodzie, tak jak ja, lub tak jak Gocha, wyjść na zewnątrz i popodziwiać widoczki. Postanowiliśmy, że świetnym pomysłem będzie wybranie się na taką rampę, która jest zawieszona wysoko w górach, Rampenstrake chyba to się nazywa, ale nie dostaniemy się tam na piechotę, nie ma na to najmniejszych szans, dlatego stwierdziliśmy, że wybierzemy kolejkę linową. Dobra, tanie to nie jest, bo jeden bilet kosztuje 500, chyba 30 czy 40 koron. 1000, prawie 100 zapłaciliśmy za 2 bilety. W internetach czytałem, że są zniżki dla osób z niepełnosprawnościami, ale pan w środku powiedział, że w oczekiwaniu na kolejkę, która odjeżdża o pełnej i o wpół do i tak od 10 do 23, naszła mnie jeszcze jedna myśl, ponieważ wejście do kolejki znajduje się obok dworca. I myślę, że takie przejechanie się po Norwegii koleją też by było mega fajne. Widzieliśmy mnóstwo trakcji kolejowych, które naprawdę przebiegają przez piękne tereny, więc to jest chyba też dobra opcja. No wszystko tu jest dostępne. Tutaj jest miejsce dla niepełnosprawnych. Ja sobie siedzę na drugim. A tam jest reszta wagonika. Tam jest taki haczyk, że możesz się przypiąć. Nie ufam temu. To się na jednej linie tam spina. Jeszcze na tej linii są jakieś klamerki. Udało się, dojechaliśmy, jednak nie spadła.
Jest winda Lambertu. Holtknappen, Intrikt Hunderhelleferden. Z tego co za mną, to chyba zaraz uderzy. Będzie chyba padać, więc zmykamy do schroniska. Słuchajcie, znaleźliśmy cudowne miejsce na nocleg, ale będziemy spać w takich oto okolicznościach przyrody. A nie ukrywam, że się cykam trochę, bo to pierwszy raz będziemy spać na dziko i to jeszcze w takim miejscu. No ale co, no ahoj przygoda, nie? Chyba. A tak odnośnie pogody w Norwegii w lipcu, no to jest po 24, na dworze jest całkiem ciemno. Niby termometry w telefonach pokazują 8-9 stopni, ale to jest niemożliwe. To jest na pewno powyżej 16. Dzień dobry. Spaliśmy pierwszy raz na dziko, kempingowaliśmy pierwszy raz na dziko i żyjemy. I to jest bardzo duży plus i bardzo się z tego cieszymy. No ale jest też jeden minus. To był nasz pierwszy raz, więc nauczyło nas to tego, że jak jest taki przechył, to lepiej zaparkować inaczej albo pojechać gdzie indziej, bo ciężko spać, jak się cały czas gdzieś przewraca. A tobie jak się spało? No czysta rewelacja, tylko jakiś słodki ciężar na mnie leciał całą noc. Wodospad mi nie przeszkadzał, chociaż huczał jak diabeł. Żadna kuna nas nie zaatakowała. To jest taka anegdota, słuchajcie, nasza, bo przed wyjazdem do Norwegii naczytałam się o kunach i stwierdziłam, że musimy zakupić urządzonko, które odstrasza kuny, no i wystawiam je na noc, żeby żadna kuna nie przegryzła nam kabli. O, w warunkach polowych kuchnia nie robi wytrawnych śniadań. Dzisiaj śniadanie jest w wersji kanapka z pasztetem. I co, strasznie było czy pięknie było? Było pięknie, ale przyznaję oficjalnie jestem dupą wołową, gdyż wczoraj spanikowałam bardzo, że spadnie na mnie kamień. Jak będziemy spać, kamień nie spadł, spadało tylko na mnie mąż, bo było krzywo. I dotarliśmy na najdłuższy fiord w Norwegii, przy którym nocujemy. To jak wygląda nasza dzisiejsza miejscówka, to jest absolutny sztos. And I feel good. I'm feeling good. I woke up today with a smile on my face. Ain't gotta worry. My mind on heaven in a new kind of place. Surfing the clouds now. Gonna go up. Będąc w tak pięknym miejscu, nie mogliśmy odmówić sobie zobaczenia go z perspektywy wody i popłynęliśmy w rejs. Z miejscowości Geiranger kilka razy dziennie wypływają statki wycieczkowe.
Statki są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a koszt takiego rejsu to 610 koron norweskich za osobę. Podczas rejsu zobaczyć można monumentalne klify, wiele wodospadów i piękny krajobraz fiordu. Jednak z tym pięknym wiąże się też tragiczna przyszłość. Jedna ze skał pęka i w przyszłości oderwie się, wpadając do wody. Efektem tego będzie potężna fala tsunami. W związku z tym pęknięcie jest stale monitorowane i w razie zagrożenia nastąpi ewakuacja ludności. Natura zawsze żyje według własnych zasad. Jesteśmy w Lom, gdzie trafiliśmy do klepkowego kościoła z XII wieku. To, na co warto zwrócić tutaj uwagę, to kalenice w kształcie głów smoka. Niezwykle rzadki przykład w norweskiej architekturze sakralnej. Z zewnątrz można sobie kościół obejrzeć zupełnie za darmo, natomiast wejście do środka kosztuje 110 norweskich koron, to jest około 40 zł. Wczoraj się zrobiło już szaro, buro i ponuro, więc postanowiliśmy po wizycie w kościele przenocować sobie w Lom, ponieważ przed nami z opisów wynika, że dość intrygująca i piękna trasa, ale też wymagająca, nazywana dachem Norwegii z Lom do Gaupne. I chcieliśmy ją przejechać po prostu w dzień, dlatego szybki nocleg, szybkie śniadanko, szybkie poszukiwanie węża gumowego, którym musimy zlać wodę ze zbiornika z czystą wodą, no bo ta pompa się zepsuła, dalej nie działa i tej wody trzeba się jakoś pozbyć. Znaleźliśmy w Lom tutaj dwa sklepy budowlane, ogrodnicze. W jednym się niestety nie udało, było węże tylko po 50 metrów, ale później odnaleźliśmy jakieś centrum handlowe i Gocha poszła w poszukiwaniu węża do zlania wody. Udało się w kolejnym sklepie, już myślałam, że polegliśmy, ale pan był tak miły i zapytał się, czy mogę użyć innego węża niż wąż do wody i taki uniwersalny mi sprzedał. Jest rewelacja, 72 noki zapłaciłam, jakby co Gausdal Land Handler, jakkolwiek się to czyta, w Lom, szukajcie, tam wam pomogą na stówę. Nie obejmę tego, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Tam z góry pływa wodospad, my sobie stoimy tutaj i on przewala się tu pod drogą, którą przyjechaliśmy i tam pływa w dół. Jak jakiś czas temu mówiłem, że śpimy w kozackim miejscu, to teraz to po prostu jest sztos. Nad samiuśkim fiordem i to całkowicie za darmo. A i mała informacja praktyczna, jak będziecie w Norwegii, to trzeba spróbować sera Brunos, który ma charakterystyczny smak toffee.
Kolejny raz nocowaliśmy na dziko, nad samiuśkim fiordem i to największym fiordem w Norwegii, który ma przeszło 200 km. A jeżeli chodzi o te największe rzeczy, a niedługo będziemy jechać najdłuższym tunelem na świecie. Ma 25 km. Jechaliśmy, słuchajcie, po to, żeby tam na ten punkt widokowy, który za moimi plecami sobie pójść. Niestety we dwójkę nie damy rady, bo platforma nam się nie rozłoży. Ja idę zobaczyć, co też z tej platformy widać i czy było naprawdę warto. I dojechaliśmy do wodospadu Tvindefossen, 116 metrów to jego wysokość. Przy samiuśkiej drodze się znajduje, łatwo dostępny, również na wózku inwalidzkim. Pięknie musi to wyglądać, jak tej wody jest więcej, bo on się rozlewa po całej szerokości. Kamień, na którym można robić zdjęcia. Dzień mocno punktowo-widokowy. Dojechaliśmy na kolejny punkt widokowy, na wodospad Fonks. Fossil? Fonk is fossil? Fonk is fossil. Podobno ma być ładny. Przestało padać, więc jest dobrze. Słuchajcie, dostępność w Norwegii to jest w ogóle osobny temat. Ale jesteśmy na punkcie widokowym i dostępność tutaj jest po prostu, jest sztosem. Kamil jedzie sam, jak widzicie, bez przystawki. Na początku wydawało nam się, że to będzie kicha, ale przyznajcie sami, ten wodospad jest niesamowity. W tej scenerii wygląda obłędnie. Hotel Fossy. XIX-wieczny hotel wybudowany w stylu secesyjnym, który umiejscowiony jest tuż nad wodospadem. Upodobał go sobie Edvard Grieg, który przyjeżdżał tutaj podziwiać widoki, komponować, szukać inspiracji. Po dniu pełnym punktów widokowych czas w końcu na to, żeby gdzieś się przespać, a dzisiaj za totalną darmożkę nocujemy w takim miejscu, z takim widokiem. Jesteśmy nad fiordem, kolejnym fiordem Sorfjorden i po drodze, na drodze krajowej 13 jest taki fajny parking przed miejscowością Oda, gdzieś mniej więcej ze 30 parę kilometrów przed Odą, gdzie możecie sobie pięknie na niego popatrzeć, ale nie tylko. Są tu miejsca do takiego posiedzenia, pobiesiadowania, spać tutaj nie można, ale można spędzić czas i wypić kawę z fajnym widokiem. Overgrown path, hidden by leaves, forgotten and lost. Kolejny dzień i wjechaliśmy na płaskowyż, który jest największym płaskowyżem w Europie i znaleźliśmy sobie kolejny nocleg, tak przecudowny, po prostu bajecznie tu jest. Tak naprawdę nic tutaj nie słychać, tylko przyroda, my i co chwila słychać dzwoneczki pasących się owiec. Miles, but you are still in my mind, still in my mind, still in my mind.
na kilka słów o samym nocowaniu w Norwegii. W Norwegii można nocować na dziko, tak zwanie, ale trzeba pamiętać o kilku zasadach, między innymi o tym, że nie można spać bliżej niż 150 metrów od zabudowań. Oczywiście nie można na terenach prywatnych, a tak, poza tym to można wszędzie przenocować totalnie za darmo. Jesteśmy w miejscowości Hedal, gdzie znajduje się największy z 28 jeszcze zachowanych kościołów klepkowych w Norwegii. Z tymi wąskimi drzwiami i progiem i brakiem dostępności dla osób niepełnosprawnych to jest tak, że wierzono niegdyś, że trzeba bronić dostępu do świątyni diabłowi. Te drzwi muszą być wąskie, progi wysokie, żeby się nie prześliznął. Warto jest zatrzymać się tu na chwilę, poświęcić pewnie godzinę i wydać 100 koron norweskich, 36 zł. Słuchajcie, 36 zł kosztuje bilet wstępu do miejsca, które tchnie XIII-wieczną historią. Kościół pochodzi z 1250 roku. Źródła mówią też o jakichś wcześniejszych tutaj reliktach, które znaleziono, aczkolwiek oficjalna wersja mówi, iż jest to kościół XIII-wieczny, więc nie jest najstarszy, ale za to największy i znajduje się w Hedal. Dotarliśmy na terminal promowy, skąd promem Stena Line popłyniemy wprost do Polski, do miasta Gdyni, a więc w taki sposób kończy się nasza wyprawa pierwsza kamperem za granicę i pierwsza wyprawa do Norwegii. Szczerze mówiąc, bardzo sceptycznie patrzyłam na to, czy nam się to uda, czy w ogóle gdzieś wyjedziemy po perypetiach z naszym samochodem. No ale wyjechaliśmy. Druga wątpliwość, czy sobie poradzimy? Poradziliśmy sobie. Trzecia wątpliwość, nie chciałam jechać do Norwegii, no bo przecież latem tam jest zimno. Okazuje się, że ani zimno, a do tego tak pięknie i tak porywająco, że aż żal wracać. No ewidentnie zakochaliśmy się w Norwegii, naprawdę zwiedziliśmy już kawał świata, a ta Norwegia to jest chyba najpiękniejszy krajobrazowo kraj, w jakim byliśmy, nie wiem, zgadzasz się? Jest niesamowita. Na pewno jeden z piękniejszych i na pewno jest kilka rzeczy, które gdzieś nam w głowach pozostaną. No jeżeli chodzi o samą Norwegię, przez 2 tygodnie przejechaliśmy 2000 km. Zaliczyliśmy 4 albo 5 fiordów, niezliczoną ilość wodospadów, 4 lub 5 z 18 widokowych tras. Spaliśmy na dziko, spaliśmy na kempingach, naoglądaliśmy się widoków po prostu co niemiara. Byliśmy też na lodowcu. Byliśmy też na lodowcu, przejechaliśmy dach Norwegii, przejechaliśmy drogę atlantycką. No po prostu polecamy każde jedno miejsce, w którym byliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o takie technikalia typowe money, to wszyscy mówią, że Norwegia jakaś turbo droga jest i że tutaj idzie zbankrutować. No nie jest to tani kraj, oczywiście, ale czy zbankrutować? Jak się fajnie to zrobi i fajnie to rozwiąże, to naprawdę da się to przeżyć i bardzo mocno portfela nie uszczupli. My spaliśmy na dziko, co jest darmowe i można spać tak cały czas, nie ma problemu. Ale można też spać na kempingach, które są tańsze niż te kempingi w Polsce, okazuje się, bo my nie zapłaciliśmy więcej bodajże niż 140 chyba, czy 150 zł za dobę za kemping i to był jeden kemping, za który tyle zapłaciliśmy, a tak to płaciliśmy w granicach 100-115 zł, więc nie jest tak źle. Oczywiście paliwo jest dużo droższe niż w Polsce, o mniej więcej 1,50 do 2 zł. No i to trzeba przeżyć, ale mamy darmowy dom, więc jest spoko. Oczywiście, jeżeli chcielibyście zwiedzić Norwegię samochodem i nocować w hotelach i żywić się w restauracjach, no to nie, my raz poszliśmy do restauracji i pękło prawie 500 zł, więc no jest grubo. Nie. Słuchajcie, dlatego tutaj buduje się tyle kempingów i one są naprawdę dostępne, naprawdę dobrze wyposażone. Tam jest wszystko. Są prysznice, są toalety, są kuchnie, więc nawet mając samochód z namiotem dachowym, to też jest super opcja, bo macie całą infrastrukturę za naprawdę niewielkie pieniądze. My na pewno Norwegii nie mówimy papa, do widzenia, tylko raczej nie żegnaj, tylko właśnie do zobaczenia, bo naprawdę nas oczarowała i z pewnością tam wrócimy, a was zachęcamy do tego, żebyście wracali do nas i na nasze media społecznościowe, i na bloga, i tutaj na YouTube'a, więc teraz już odpływamy od portu w Karlskronie i ruszamy do Polski. Do zobaczenia!